Halo, halo! Czas na przerwę! Cześć, Michał. Cześć Leszku, cześć! Witam Cię. Witam Cię serdecznie, witamy naszych gości Witamy. na platformie YouTube, Tak. na naszym kanale. Kurde, powiem Ci, kolorowo się tu zrobiło trochę. No jest taka pora roku, No. a wiesz, to jest nieużytek. No. No kiedyś tutaj się uprawiało na tym polu, wiesz, i buraczki, inne rzeczy, na takie małe areale, i ziemniaki. Bo tu już tak jak sobie popatrzymy dookoła, to Słuchaj. się wszystko kurde zabudowało. Tak, to są działki budowane, nie? I teraz Bo wiesz, wcześniej to chyba było większe te nieco, nie? Czy to nie, takie było w taka tej była postaci? taka działeczka 3000 metrów, wiesz. A, okej. I teraz będzie jakąkolwiek maszyną wjedziesz, kombajnem, czy to jest problem na taką małą działkę. Weź teraz zapina ten header, odpinaj. A przy tych cenach tej pszenicy, to mi się już nie chciało tutaj nawet siać tego zboża i zostawiliśmy to w ugorze. No ale że już mak doprowadził się do takiego stanu, że za chwilę mógłby się nasionka z tego wysypać, więc I trzeba to już szybko... takie między makiem spojrzymy i tak dalej, to tu inne też takie rzeczy zielone się pojawiły, Tak, które i- będą służyły jako nawóz I zielony, nie? noszczyk, i facelia, takie rzeczy. No i trzeba jednak to stalerzować, żeby wiesz, to jednak, żeby się te nasiona już tutaj nie wysypywały, jakiś tam porządek doprowadzić. Fakt, że na tą porę to ładnie to wygląda, nie? Jasna sprawa, kolorowo, nie? Tak, Tak. dla miejskich ludzi, jak ja to się wyrażę, nie? Tak. To jest ok, to jest ładnie, no ale pod kątem rolniczym, no to już czas zrobić z tym Porządek, wiesz, nie? no dokładnie, nie? Bo powiedz mi jeszcze tak przeskakując do gospodarstwa, do historii troszeczkę Twojej, No. bo Ty na jakim areale w ogóle pracujesz No obecnie? tak niecałe 70 hektarów, a ta działka, wiesz, to jest siostra akurat działka i tak staram się, żeby po prostu to już chwastów nie było, Okej. No, żeby utrzymać w kulturze jakiejś tam, jakiejś nie? kulturze, nie? no. Bo Sprzęt- powiedz mi, Leszku, 70 hektarów Ty głównie dzierżawisz, czy to jest głównie Twoja, czy to jest pół na pół? Pół na pół. Częściowo tak, Tak, częściowo tak. nie? Tak. Ty, jak żeśmy niejednokrotnie tam mieli okazję rozmawiać, Ty taki troszeczkę multi jesteś, multiuprawowy, jak ja to mówię, i multibiznesowy, nie stricte takie typowe uprawy rolnicze, stosujesz jak tam, nie wiem, pszenicę, rzepak i tak dalej, tylko różnorodność prowadzasz. Tak, różnorodność. Powiem Ci, że jest problem u nas i walka też o to ziemię, nie? Więc musimy jakoś tam albo w przetwórstwo iść trochę, No żeby właśnie, efekt ekonomiczny z tego hektara został jak trochę większy, nie? no właśnie. No i jeżeli jest problem z rozszerzeniem się gospodarstwa, Powiększenie areału, tak. no to staramy się wyciągnąć jak najwięcej, nawet przetwarzając ten towar i sprzedając ostateczny towar już klientowi, nie? Bo wiem, że Ty się trochę zajmowałeś też produkcją, czy zajmujesz produkcją mąki. Tak, Albo olej, mąki, oleje spożywcze robimy i Opowiedz, z czego to robisz? olej robimy i z rzepaku, z czarnuszki, z wiesiołka, z lnu, ze słonecznika. I to oczywiście te plantacje prowadzisz u siebie. Tak. Z tego areału 70 hektarów. Może nie, że wszystko przeznaczasz pod oleje. Tyle, ile co mogę, to u siebie. Ty po prostu o rzepaku też siejemy, tylko tyle, ile przetworzymy u siebie. A resztę... No bo też musi być ten płodozmian Tak, zachowany dokładnie. odpowiedni, nie? Ja nie robię tak, że wiesz, w monokulturze, że na przykład kukurydzę siejesz tam parę lat, tylko ja staram się, że co roku jednak roślina była zawsze inna na tym polu, nie? Co roku, nie? No zawsze ta wydajność Jest przy inna, odpowiednim ekonomicznie, tak płodozmianie jest zdecydowanie lepsza, nie? Tak, i przez co też pilnujesz o próchnicę w tej glebie, nie? Ale przeskakując i produkujesz z tych materiałów, które uda Ci się wytworzyć na polu, oleje. Tak, Masz swoją tłocznię. mam swoją tłocznię. Tłoczymy to tak, wiesz, sprzedajemy klientom Na rynku lokalnym. na rynku razie. lokalnym, tak, bo bym my to- działamy w systemie rolniczego handlu detalicznego. To jest taka moda w tej chwili, że rolnicy mogą jednak przetwarzać swój towar i go sprzedawać. Wiadomo, wszystko dbałość sanitarną, trzeba to wszystko dbać. No to oczywiście. musi być na Tak. najwyższym poziomie. Tak, i to sanepid też po nas podlegamy pod sanepid. No i To też wszystko jest oczywiście spełnione. oczywiście. I do tego jeszcze mamy też młyn, który robimy i mąkę, który możemy też przetwarzać i sprzedawać też w rynku lokalnym. Czyli oczywiście. jest sporo tych działalności, od produkcji roślinnej na sprzedaż, No, powiem Ci, że- poprzez produkcję oleju, poprzez produkcję mąk różnego gatunku. Tak jest. Powiem Ci, nawet przedstawiając się w to przetwórstwo, nawet jakbym miał możliwość zwiększenia teraz ilości hektarów, to nawet bym już to nie poszedł, bo nie miałbym na to czasu. Okej. No bo to już pochłonęło mi dosyć swojego czasu. A powiedz To mi przed- jeszcze jedną rzecz, bo kiedyś gdzieś poza kuluarami mieliśmy okazję rozmawiać na temat tego, że jeszcze gdzieś Ci się rodził pomysł
może nawet robienia własnych wypieków z tej mąki. Powiem Ci, że jest taki Jest zamysł z tyłu, cały czas. Z tyłu głowy zamysł jest. Nie chcemy iść tam za ostro do przodu, bo No wiadomo, są czasy takie trochę niepewne ze wszystkim. Step by step, jak Tak, tak, mawiają tam gdzieś na zachodzie, tak po kroku, ale do przodu. Krok po kroku, ale do do przodu. przodu. Nie? My tu gadu, słuchaj, Tak. no pięknie wygląda pole makowe, ale trzeba by zrobić z tym w końcu porządek, nie? No właśnie, bo wiesz, no, to ładnie wygląda, nie? Tak, ale- Dla sąsiadów, dla przejeżdżających, dla spacerujących, Tak, zdjęcia dla sobie oka, dla nie? oka. Ale- Ale dla rolnika To nie do końca. Nie do końca, nie? Nie do końca. No ale tak jak mówiliśmy, to nie jest Twój jakby tak naprawdę areał. Robisz tutaj porządek tak naprawdę na działce U siostry. Tak nie? jest, no, Słuchaj, musimy potestować, bo jest jedna z najnowszych serii ciągnika marki Arbos, seria 4000, która była serią najbardziej oczekiwaną, bo to jest przedział mocy 90 a 110 koni. I tutaj występują 3 modele ciągnika: 90 koni, 100 koni i 110 koni. 110. Tak jest. To jest ten najmocniejszy, 110. To jest najmocniejszy z tej serii. Bardzo fajny ciągnik, stabilny, masywny, bo to jest ciągnik, którego waga opiewa na blisko 5 ton. Także jest to ciągnik już masywny. Na silniku Dosana, czyli silnik koreańskiej marki. Bardzo oszczędny, a zarazem dynamiczny. Co, jak sam doskonale wiesz, to są takie podstawowe jakby parametry, no, których się oczekuje od silnika, żeby czuć w nim było tą moc, dynamikę, a zarazem, żeby był ciągnikiem oszczędnym. Nie? Tak, no. Jeśli chodzi o takie tam parametry pogrubsza, żeby tutaj wiesz, nie zarzucać tymi danymi technicznymi, mocny wydatek hydrauliki, bo tutaj oparty na 2 pompach i to jest blisko 100 litrów na minutę wydatek. Tym samym już tam 3 pary wyjść hydrauliki mogą występować. No i mocny podnośnik, który też tutaj grubo ponad 4 tony możemy uzyskać udźwigu. Więc z różnego typu maszynami sobie tutaj ten ciągnik poradzi. Nie wspomnę już o komfortowej kabinie. Nie? Oczywiście wentylacja, klimatyzacja, rewersy. Oczywiście to jest ciągnik mechanik Tak jest, stricte, mechaniczny, czyli tak. prosty, mechaniczny, nieskomplikowany, a tym samym, co się, Leszku, zgodzić ze mną, Nie ma co się popsuć. nie ma co się popsuć, bezawaryjny, nie? No bo tak szczerze mówiąc, to wiemy, że wszelkie gadżety w dzisiejszych maszynach, ciągnikach, Tak. no są fajne na samym początku, jak one działają, funkcjonują. Niestety wiemy, jak to jest w tych naszych warunkach rolniczych, polowych. To jest wszystko narażone na różnego rodzaju zewnętrzne warunki, niekoniecznie zawsze korzystne, nie? Czy gdy nawóz rozsiewamy, opryski robimy, no, często nie ma wiaty, nie ma garażu, nie? Stoi to pod gołym niebem, czy podczas tam nawet mycia i tak dalej, gdzieś ta elektronika tam może nam zacząć szwankować, nie? Natomiast przy prostym, mechanicznym rozwiązaniu tych problemów tak naprawdę się wyzbywamy, nie? Dobra, Michał, No. a teraz co mamy z tyłu założone? A no właśnie, no bo Sam ciągnik okej, ale musi coś być, co ciągnie, ale sam nam roboty nie zrobi. Musi no być właśnie, maszyna. przyjedźcie, zrobimy porządek z działką, ale my potrzebujemy coś z tyłu założone. Dobra, wiecie, chodź, podejdźmy. Powiem tak, tutaj mamy agregat talerzowy, talerzówka, marka Tolmet. Polska marka, polski rodzinny producent. Maszyna o szerokości 3 metrów, jak symbolika mówi. Talerze 560. To duże. Duże już, tak. Wał rurowy, czyli standardowy wał. Deflektory boczne. To wszystko mamy w wyposażeniu standardowym. Maszyna już ciężka, czyli spory agregat o sporej masie, bo tutaj mamy masę ponad tony. Więc w każdych warunkach jest sobie w stanie poradzić. Nie? Nawet w takich tu makach i innych, że tak powiem, no, rzeczach, które porosły. Nie? Dokładnie. Które oczywiście będą tworzyły nam całkiem nie najgorszy nawóz zielony. Nie? No bo to jest też istotne, bo No oczywiście, no. sam doskonale wiesz, że
masa zielona jest jak najbardziej wskazana, żeby poprawiać tutaj jakość gleby i tak dalej i funkcjonalność jej tak naprawdę, nie? No właśnie, że to zniszczymy, no jakąś tam masę próchniczą wprowadzimy do gleby, nie? No właśnie, no bo pytanie, nie? Ja Ciebie jako rolnika od lat tak naprawdę już po ojcowiźnie pracuję. Co nam daje talerzowanie, powiedz? To jednak nie zniszczymy tą masę zieloną, no jakby nie było, to też przegnije i próchnica nam to wprowadzi do gleby. No i przerwiemy też parowanie, nie? Jak to ładnie będzie stalerzowane i ten wał przydusi, no to wydaje mi się, że to ładnie za 2-3 tygodnie już będzie przegnite, nie? A teraz najciekawszą chyba rzecz tego spotkania Ci powiem, albo zasugeruję. Od jakiegoś czasu wprowadziliśmy niesamowitą okazję. O proszę. A wiesz, na czym ona polega? No nie, no wyjaśnij mi to. Maszyna za pół ceny. Bo sam jesteś zainteresowany talerzówką. No, powiem Ci, Wspominałeś mi kilkanaście minut temu i coś ciekawego dla Ciebie. Owszem, jest mały myk, że trzeba ją kupić z ciągnikiem. A, no to tak. Jest mały myk. Ale mały myk, nie, a tak naprawdę jest okazja zakupu ciągnika z maszyną o wartości za pół ceny. Maszyna za 50%. I co, Leszek? Chyba się nie spodziewałeś takiego efektu. No powiem Ci, że no, jest ładnie. Ja myślę, że nie będzie aż tak ładnie, a jest jednak bardzo ładnie. Jest bardzo ładnie, pomijając to, że jest piękna pogoda, nie? I warunki się zrobiły odpowiednie, bo wczoraj burza tu Tak, wiesz przeszła. co, no akurat tutaj 10-15 litrów na tym terenie gdzieś tu spadło. Lujło sporo. Tak, w danym momencie, przez krótkim czasie. No tak jak wspominaliśmy zresztą wcześniej, warunki takie dość hardkorowe tutaj były, no bo nieużytek, tak jak wspominaliśmy, chojoki porosły duże, a jednak chcemy ten kawałek tutaj doprowadzić do odpowiedniej kultury, nie? Tak, no wiesz, dla oka w ogóle, no żeby tu był porządek, nie? Jako rolnik nie chcesz, żeby tu był jakiś bałagan, nie? Słuchaj, a jakiś plan jest tutaj zasiewu, czy raczej po prostu zlikwidujemy? Zlikwidujemy, na razie zostawimy, później może jeszcze raz przemieszam czymś. Doprowadzi to, żeby normalnie była czysta, ładna ziemia i może coś na zimę zasieje tutaj, nie? Czyli może coś tam. A może się nawet spotkamy, jak tu coś myślę, że tak. Że jak będzie A coś to Ci nie będę teraz jeszcze mówił, co? Trochę Jak będzie jakaś tam tajemnica. rąbek tajemnicy być musi, nie? Fajnie, że sprawdził się ciągnik, z ciągnikiem sprawdziła się maszyna. To, że ona jest za połowę ceny, to nie znaczy, że robi połowicznie robotę, wręcz odwrotnie. Właśnie, o. Ja jestem zadowolony z roboty, także mi się to bardzo ładnie podoba. Maszyna jest super. No to słuchaj, Leszku, widzimy się następnym razem. Myślę, że coś ciekawego znowu Wam pokażemy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia.